Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Arek, a oto Boss DS1. Boss DS1 jest jednym z najsłynniejszych i najlepiej sprzedających się efektów na świecie. Myślę, że trudno znaleźć gitarzystę, który go nie zna, a spora część miała go przynajmniej raz w życiu. Mimo iż wielu uważa go za nie najlepszy efekt, nie przeszkodziło mu to znaleźć się w pedalboardach największych, ze Steve'em Vaiem i Joe'em Satrianiem na czele. Efekt powstał w roku 1978, czyli 2 lata po pojawieniu się Bossa CE1, pierwszego efektu firmy Boss. Od tego czasu efekt przeżył kilka większych i kilka bardziej kosmetycznych zmian. Od momentu powstania przez około 16 lat do roku 1994 używano w nim wzmacniacza operacyjnego firmy Toshiba TA7136AP. W roku 1994 zmieniony on został na wzmacniacz firmy ROM BA728N, a w roku 2000 nastąpiła kolejna zmiana na Mitsubishi M5223AL. Ostatnia wymiana wzmacniacza nastąpiła w roku 2006, kiedy to w DS1 zaczęto używać New Japan Radio NJM2904L. Zmiana wzmacniacza operacyjnego ma oczywiście niebagatelny wpływ na brzmienie i według osób, którym udało się posiąść i ograć wszystkie wersje, najlepiej brzmi, jak to często bywa, ta pierwsza. Jeśli chodzi o zmianę wyglądu, to pierwsza wersja posiadała klarowny, przezroczysty włącznik, charakterystyczną srebrną śrubę, a literka D w nazwie znajdowała się tuż pod literką T w słowie Distortion. Ta wersja zwana jest również jako Long Dash bądź Silver Screw Version. Bezbarwny włącznik został zastąpiony czarnym w okolicach pojawienia się egzemplarzy z numerem seryjnym 8700. Metalową śrubę zmieniono na plastikową w momencie pojawienia się numerów 0500, natomiast literka D znalazła się pod literką I w okolicach numeru seryjnego 14XX00 i ta wersja zwana jest Short Dash Version. Od roku 1982 zmiany w wyglądzie dotyczyły jedynie spodniej etykiety. Przez cały okres produkcji w Japonii i chwilę na Tajwanie używano czarnej etykiety. Srebrna została wprowadzona, gdy obwód elektroniczny efektu został przystosowany do zasilaczy PSA. Wcześniej układ był dostosowany do zasilaczy ACA. Zmiana miejsca produkcji z Japonii na Tajwan nastąpiła w okolicach roku 1990 i w przypadku Bossa DS1 nie miało to praktycznie żadnego wpływu na budowę czy wygląd efektu. Późniejsza zmiana wzmacniacza operacyjnego była umotywowana dostosowaniem do nowego typu zasilacza. Jednak według wielu osób wersja tajwańska brzmi gorzej od japońskiej i może być to spowodowane zmianą wzmacniacza operacyjnego, ale również stosowaniem tańszych elementów elektronicznych. Boss DS1 to również bardzo chętnie modyfikowany efekt. Jest tak zapewne z powodu jego niskiej ceny i stosunkowo prostej budowy. Sporo osób decyduje się na modyfikację z zamiarem poprawienia, a czasem kompletnej zmiany brzmienia efektu. Swoje wersje stworzyło kilku znanych modelów, a najsłynniejszą jest oczywiście Taki Leia, zwana Ultra Mod. Wiadomo, że taką wersję posiada Joe Satriani i Steve Vai, ale również Josh Klinghoffer. Swoje wersje stworzyli również m.in. Analog Man, JHS Pedals, ich wersja zwana jest Synth Drive, czy Sting Foot. Efekt posiada 3 potencjometry odpowiedzialne za kolejno barwę, poziom głośności i poziom przesterowania. Potencjometr ton działa w głównej mierze na środkowe pasmo, a składa się z 2 filtrów. Jeden górno, a drugi dolno-przepustowy, które dzięki potencjometrowi są łączone w jeden sygnał. Nad potencjometrami jest dioda LED, sygnalizująca to, czy efekt jest włączony czy nie. Co ciekawe, w pierwszych wersjach efektu dioda była chwilowa, to znaczy, że paliła się tylko w momencie włączania bądź wyłączania efektu. Z jednej strony znajduje się wejście, a z drugiej wyjście efektu. Z przodu wpinamy kabel od zasilacza. Wyłącznik i miejsce na baterię znajdują się pod małą klapą. Boss DS1 to według jednych świetnie, a według drugich słabo brzmiący efekt. Jak jest naprawdę? Otóż obie strony mają rację, bo mimo tego, że te dwie opinie się wzajemnie wykluczają, to wszystko zależy od ustawień i wystarczy trochę pokręcić gałkami i można uzyskać naprawdę dobre brzmienie. To, co jest w tym efekcie najlepsze, to po pierwsze jest to efekt Bossa, mający całkiem niezłe brzmienie,
Jest z metalowej, wytrzymałej obudowie i można go kupić nawet za 100 zł. Czy można chcieć więcej? Potencjometry Tonic Gain mają naprawdę spory zakres, lecz z reguły gałka ton powinna być skręcona, bo inaczej efekt mocno siarzy. Gałkę level rzadko przekręcam ponad połowę, zwłaszcza przy rozkręconym przesterze. Efekt znajdzie świetne zastosowanie jako tania dopałka, dodatkowy bądź główny przester, np. dla tańszych wzmacniaczy lampowych, które go nie posiadają. Lecz jeśli brzmienie nam podchodzi, to możemy go używać dosłownie wszędzie, bo DS1 jest uniwersalnym efektem, a fakt używania go przez wielu metalowych, rockowych, bluesowych czy nawet jazzowych gitarzystów jest chyba wystarczająco dobrym argumentem. I to tyle na temat Bossa DS1. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, zachęcam do obejrzenia testu, jak również porównania Bossa DS1 i Bossa DS2. Cześć!